I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem przewidywania Da Vinci. Znamy tą osobę, mamy tutaj tę audycję, serię z nim, znowu dzisiaj wyszła ta audycja, a tylko dlatego, że dzisiaj sobie wziąłem wolne z drugiej pracy, mogę tutaj to nadrobić. Tak by nie było takiej możliwości, dopiero byśmy mogli ją dodać w czwartek. Także wszystko się przesuwa, jak zwykle, bo Da Vinci wchodzi wielkimi krokami i przewidywania Da Vinci dla tych, co potrzebują oczywiście, zapraszam. Ci, co umieją angielski, dodajemy linka pod filmem i przynajmniej wiecie, że taki film wyszedł i wchodzimy na oryginalny film i dajemy łapki tutaj, bo wiem, że on prosi często o łapki, więc jeżeli już oglądacie u niego, dajcie tą łapkę dla niego. Także to wszystko zaczynamy. Będziemy dzisiaj mówić o Bitcoinie, czy pójdzie do $4897. Porozmawiamy o Icon, VeChain i Electronium. Także który z nich będzie miał Moon, czyli w głowie Moon, który będzie niedługo rosnął w siłę i może się okazać, że cena pójdzie naprawdę wysoko w górę. Już troszeczkę przewinąłem tutaj. Najpierw Da Vinci nam powie, jak używać Fibonacci. Jeszcze raz, żeby nam tutaj przypomnieć, jeżeli coś idzie w górę. Finally, the stage is yours, Da Vinci. We can start with the quick and dirty magic tutorial on how to use the Fibonacci levels before we go to the Bitcoin TA and to the altcoin TAs. No i najpierw będziemy tutaj rozmawiać o Fibonacci tutorial. No, opowie nam po prostu, jak tutaj to układać. The reason why we want to do a little bit of a Fibonacci lessons here is because in our last video together, I showed you guys a Fibonacci level and thought that, Bitcoin was going to retrace. But I had a feeling that the market would do an FU move. And what an FU move is, basically, when everything lines up, yes, everything lines up for you to take a short, what it does is it goes after stop. Okej, czyli najpierw tutaj chciałbym nam pokazać, jak się dokładnie układa Fibonacci na wykresie i jak ostatnio podawał predykcję, to miał takie przeczucie, że market zrobi FU move. Wiemy, możemy pokazać na trzecim palcu, co znaczy FU move naszej ręki. Nie będziemy tutaj pokazywać, ale miał takie właśnie przeczucie, że często jest tak, że jak dajemy shorta, market jeszcze tutaj da nam popalić za pomocą FU move. And then it goes and rolls back down and you're like, darn man, I was right, but they stopped me out and you I potem do siebie mówisz, miałem rację, ale zostałem zlikwidowany. you can't really get back in because it really happened really fast because you have to set up, you have to wait for a setup to come in before you could actually take a short. So I want to point out how, because the market went higher, the Fibonacci levels have changed. And so we're going to show you that and how to draw the Fibonacci levels. And the reason why we want... Dlatego, że market poszedł wyżej, też Fibonacci się zmieniło. Także pokażę nam, jak jeszcze raz zarysowywać od nowa tą Fibonacci line. You want to learn how to do this, right? Is so that in your little old lady style of trading, let's just say you're doing little old lady style of trading, and we tell you, right? Let the market come to you. Let the market come to you. Let the market... I mówimy zawsze, market ma przyjść do ciebie, a nie ty do marketu. Czyli to się dotyczy tych właśnie wszystkich wzrostów, które mamy po 100% i nagle jeszcze wchodzimy. Najpierw market niech wróci do was. come to you, guys. Leave it in the comments again. That's our slogan now. Let the market come to you. All right. So let's say this was an altcoin, right? You don't want to like chase this altcoin. You would draw your Fibonacci from here to here at first, like we did before. Jeżeli to by był altcoin i nie chcesz po prostu w wyścigu szczurów za tym altcoinem gonić, no to po prostu rysujesz sobie Fibonacci jak ostatnio i... And then you'd go, okay, well I'm going to put my buy order down here. And that seemed to make sense, but then the market goes higher. So what you have to do... I wtedy zrobię swój buy order na tym miejscu, ale market idzie w drugą stronę i wtedy... If that does happen, is you have to move your Fibonacci higher. I wtedy właśnie zmieniamy Fibonacci na ostatnią świeczkę. Zauważcie, że on kładzie na końcu tej świeczki, dosłownie koniuszku całym. I tu się już Fibonacci zmienia.
because this is now invalid. The reason is that this is how the Fibonacci levels are drawn. It's where from the highest point all the way back down. So this is so you could have what's called the retracement, Fibonacci retracement. Czyli od najwyższego punktu do najniższego. Dlatego tutaj zmieniamy często na wykresie różne tutaj indykatory. Now you're thinking, where is the bottom? Now the thing is with Fibonacci is also this is valid here. That's the scary part. So you could say, well, what the heck? Ale też tutaj pokazuje, że inaczej można też zarysować Fibonacci. Wtedy ty się drapiesz po głowie, ale o co chodzi? Well, the thing is, wherever there's a bottom, that's where you could draw your Fibonacci from the top to the bottom. Aha, czyli on mówi, że gdziekolwiek jest bottom, czyli najniższa cena na takiej krótkiej skali, na przykład tu też jest najniższa cena, to wtedy też możesz zarysować Fibonacci. And it goes in reverse, of course, as well. And it's and you could see it broke through the 61.8 here, and it just bounced right back up on the next day, and it's staying above the 13 EMA. I widzimy, że tutaj się odbiło i jest po prostu powyżej 30 MMA. Także mówimy tutaj o tej linii, chyba pokazuje dokładnie. So that's pretty cool. That looks like we could have a positive action in the future, but it's not 100% certain. It's got to close above the 13 EMA or keep bouncing around it, the 13 EMA, for us to see a positive move forward. Aha, czyli tu jest ta 30 MMA. Dlaczego musi pozostać powyżej lub zostać na niej, żeby tutaj wszystko dobrze się działo? But I feel that Bitcoin, even if it does drop down to here and gets a little bit of I think the industry is just like the big players, they're down here waiting, letting the market come to them. On tutaj myśli, że cena Bitcoina w przyszłości teraz w kolejnych dniach może się kształtować tak, że troszeczkę jeszcze spadniemy, bo instytucjonalni inwestorzy czekają właśnie na tych rejonach. To pick up some Bitcoin so that they can ride this thing upwards. I feel that a lot of market movers and shakers missed this big move here, and and some of them missed this move as well, and so they're waiting to get in here, and they're waiting to move the market back. Tylko dlatego, że po prostu zgapili się ci inwestorzy instytucjonalni i widzimy, że tutaj będą w okolicach tej ceny czekać na wejście. Back down, bringing the boat back. Exactly. That's what we would say. And may I maybe throw something in, because in the last episode you said with a high probability the Bitcoin will go down to the 61.8, and then it went up, and some people said, oh no, you are wrong, but just a few hours later it exactly came down to the new Fibonacci 61.8 level, which was in fact exactly what you said, even though you calculated it from another level. No i co on tutaj mówi, to właśnie o tej ostatniej sytuacji, gdzie mieliśmy ostatni film, gdzie Da Vinci powiedział o tym, że no spadnie, zróbmy shorta. No i tak się zdarzyło, że spadło, ale powiedzmy z opóźnionym zapłonem. I on tutaj właśnie mówi, że idealnie spadło do tego momentu, gdzie już przestawiliśmy po tym wzroście Fibonacci, czyli nie spadło do tego momentu, w którym on myślał na początku, ale po tym przestawionym Fibonacci. So what the guys watching that video, or what you guys can actually do is, when you draw the Fibonacci and you set your buy order at the 61.8, the price goes higher, fine, let it be so. You can delete the old buy order and you can recalculate the Fibonacci 61.8 level and just set a new buy order. I mean, it doesn't cost you anything. Czyli on tutaj mówi o tym, że jak już się zmieni to Fibonacci na więcej i chcecie kupić na tym levelu 618, to jeszcze raz musicie zarysować Fibonacci o tej najwyższej kresce, czyli kresce, o której tutaj mówimy. I wtedy musicie te 61.8 się zmieni do zupełnie innego rejonu, bo wcześniej zarysowywaliśmy od tego innego z wierzchu, chyba gdzieś tutaj było dokładnie na tej świeczce, a nie na tej najwyższej, gdzie poszliśmy o jeszcze $150 około. And in that case, this 61.8 thing, from my understanding, it was still pretty valid. Yeah, it is valid in a sense. You just have to decide where you want to do your Fibonacci levels
right? So this was valid, but now it's invalid because it went higher. Wszystko zależy od tego, gdzie chcesz Fibonacci zastawić. No i to było wcześniej aktualne, no ale teraz widzimy, że nie jest aktualne. And so both of these are valid Fibonacci, even this one down here, and including Nawet jak tak zarysowaliście Fibonacci, to jest dobre. Nawet jeszcze pokażę inną metodę. this one down here is a valid Fibonacci. I nawet tutaj, jak zarysowujecie Fibonacci, też jest ok. But is it realistic to say that the markets will come down here? No, not at this point in time. But there's something interesting brewing if you draw enough Fibonacci levels, right? And we'll talk about that one over here. Ale czy to będzie wtedy tak naprawdę prawdopodobne, jeżeli sobie tak daleko zarysowujemy to Fibonacci? No raczej już tutaj mówi, że nie do końca. For a second later. What we could see here, let me put some boxes here. I'm going to put some rectangular boxes so that we could see the levels. And I'm going to mark them as green boxes as, hey, you know what? These are buy zones, indicating that these are buy zones. No i teraz co robi? Właśnie zarysowuje buy zones, czyli zone to znaczy strefa zakupu, można powiedzieć w tym wypadku. Right, so this is a buy zone here. This is where you would be interested in buying. Yeah, notice, and then let's see, it didn't make this new high, so this one actually should be right here. And this should be right here. So that's a buy zone, right? Czyli to jest buy zone, tak jak tutaj mówił, tylko przestawił troszeczkę dalej w lewo. And if we do another one here, let's see here, let's see, we can go from here to here, right? And we can see another buy zone in here. I on teraz chyba pokazuje nam różnicę, jak różnie byśmy implementowali tutaj Fibonacci. W tym momencie, jeżeli na tym dole byśmy postawili, no to troszeczkę różni się ten buy zone. And so what happens is if you see Fibonacci buys, if you see these retracement zones, and then these retracement zones overlap, and if we have a lot of them overlapping, especially if they're inside of a reload zone, this is called what Brian calls a reload zone, but it's also called a trade location. So if this trade location overlaps multiple times, that's a good sign that the market's going to, and it comes into that area, that's a good sign that the market will go higher. So no i tutaj właśnie mówi o tym, że jeżeli te wszystkie punkty na różnych Fibonacci zaznaczymy i one na siebie nachodzą, no to wtedy oznacza, że najprawdopodobniej ta cena dojdzie do tego wyniku. That's another thing you could also look for when doing your Fibonacci retracements and trying to figure out where to buy. So that's a good thing that's a good location here. If you see it overlapping many times. Jeżeli na przykład dodatkowo byśmy sobie gdzieś tutaj Fibonacci i jeszcze dodatkowo by się tutaj nałożyła, no to wtedy super, bo mamy 3 różne Fibonacci, które są i można wtedy je zastosować. Fibonacci, the trade location or reload zone, if you want to call it, it's up to you. And yeah, you could start hunting your buys there. The one other thing I wanted to talk about is, and I was showing because I want to talk about where we're going once if because you know what, all of this, you know, when we talk about TA, most people think of it as an absolute godsend that will always be correct. It's not. Right, Chris? Yes, It's not. based It's on probabilities. No i tutaj większość ludzi myśli, że jak wykonujemy TA, czyli techniczną analizę, to zawsze w 100% będziemy będziemy mówić prawdę i zawsze będziemy tutaj na plusie. No i niestety tak nie jest, to jest tylko prawdopodobieństwo. Right? We're just people who do technical analysis, they're just statisticians. They're just giving you the best, the most likely outcome, not an absolute. Czyli bardzo ważne to jest, co on tutaj mówi. Ludzie, którzy wykonują techniczną analizę, tylko grają na statystykach i przekazują nam najprawdopodobne zdarzenie, które może się wydarzyć
przyszłości, jeżeli chodzi o cenę. Nikt tutaj nie powie Ci na 100%, że pójdzie w tą stronę lub w drugą. Right? Nothing is an absolute in this technical analysis. Nothing is an absolute in your fundamental analysis. So please understand that, and that means you bet accordingly. You don't bet the farm. You don't throw all your money on one particular trade, hoping that it will make you rich. That's the wrong way to do it. I nigdy nie dawaj maksymalnej gotówki na jeden trade, bo to jest bardzo złe myślenie. Chodzi pewnie o dywersyfikację, żeby w wielu trade'ach uczestniczyć. Ostatnio właśnie słyszałem, chyba Tony Weiss to powiedział, Tone Weiss dokładniej, że możesz mieć na przykład 6 trade'ów, które wejdą Ci w stop loss, czyli praktycznie na nich stracisz, ale stop loss ustawiłeś na niecałych 4%, ale jeden trade 7 wejdzie Ci powiedzmy w 40% zarobku. I tak jesteś na plusie po tych stop lossach na 7, bo jeżeli sobie pomnożymy 6 razy 4, to mamy 24% strat, ale jeden trade, który Wam wejdzie, będzie na 40%, no czyli odejmujemy 40 minus 24, czyli i tak jesteście na 16% zysku. Dlatego dywersyfikacja jest tutaj bardzo ważna. You have to do small amounts of money, even if it's just like you're betting. Like, for example, I used to do forex trading when I had like millions of dollars, and I would only bet $50. $50. Yeah. A on nawet tutaj trady robił na Forexie, gdzie dawał tylko $50, nie więcej. $50 is Exactly. what my losses would be. I mean, That's the way you've got to deal with it. it's easy mathematics. Let's say you have an expected value of a successful trade of like, I don't know, 53%, okay? Then you are higher than 50%, but there is actually a 47% that you lose some money, and you need more bets that you get to that expected value. And if you bet the whole farm on the first 2 or 3 trades, there's a high probability that you lose, and you do not end up with a profit, and you lose your whole farm. So I think it's a very good thing, especially in the beginning, if you want to learn to bet smaller amounts, especially in this crazy crypto. No i to właśnie Exactly, potwierdził, on to Chris. właśnie potwierdził, Please nie muszę do tłumaczyć. not bet your farm on any one asset. I've gotten so many emails, so many text messages asking me about one particular cryptocurrency that they put everything in, and I feel sorry for them. I cannot provide them with any answers on whether to sell it all. Ma bardzo dużo zapytań na mailu, po prostu czy może on podać tą jedną, jedyną krypto, bo oni chcą położyć całą gotówkę tylko na tą krypto. On mówi wtedy nie, nigdy nie dam Ci odpowiedzi na to pytanie, bo zawsze ważna jest dywersyfikacja. Whether to keep it all. And so I feel bad that somebody has done that, and I hope that none of your viewers and none of our viewers really actually go ahead and do that, because that's a definite way to lose money. So I mam nadzieję, że nikt ze słuchaczy tutaj nie zrobił tego błędu i nie postawił wszystko na jedną piłkę czy na jedną stronę. if you're interested in trading, the one thing you need to do is always bet very tiny amounts. And if you follow me on Twitter at DaVinci Codes.net. Jedną rzeczą, którą powinieneś zrobić zawsze, to naprawdę dawać trade'a na małą sumę i możesz go śledzić na Twitterze. I provide buy-in orders of the altcoins, and there's a lot of fourth tier coins there if you're interested, and you'll see the percentage that we put into those coins. I czasami po prostu podaję momenty wejścia w różne alty na swoim Twitterze, no i wtedy widzisz procentowość. You see that only 0.25, 0.1%. Że tylko 0,1% całego portfolio, 0,25% jego portfolio. Ja wiem, że wy mówiliście, że on ma inną gotówkę niż wy. Wy możecie mieć 100% gotówki i zainstalować powiedzmy procent albo 5%, jeżeli tutaj jest inaczej. Ale on mówi, jaką on gotówką obraca, jeżeli chodzi o procentowość. Very, very tiny amount. So that, yeah, you might say, well, wait a minute, I'm only going to have to, if I have a small portfolio, DaVinci, I'm only going to put $2. Then you only put $2.
Exactly. only put $2 because you don't want to lose all the hard money, your hard-earned money on one particular bet. I mówi, nawet jak ktoś ma $2, postaw $2. To nie jest nic złego. Please don't do it. All right. So, So, moving on. guys, Moving on. definitely don't put too much in. I think the time is already running away. Do you still have something important for the Fibonacci levels, or do you want to go to the Bitcoin TA? One last thing on I was looking at what's called extensions, and looking at this extension here is that I could see that Bitcoin wants to go up to the up to touch the 200 moving average. And look at here. This is called the golden ratio. Wait, so we are going to the Bitcoin TA now? We're still on the Bitcoin TA. Yeah, okay. Dobra, on teraz tutaj zaczął już Bitcoin TA, czyli wykres na Bitcoinie i widzimy, że Bitcoin na tym dłuższym Fibonacci mu tu się zarysowuje razem z 200 Moving Average, który schodzi i zauważa, że jeżeli mamy tutaj te dwie rzeczy, które na Fibie się dzielą i ta linia, to mamy Golden Ratio. Okay, so continuing along with the Bitcoin technical analysis, we are, I was looking at this and trying to figure out exactly where this Bitcoin could go to. And there are several levels here that are based on drawing extensions, using Fibonacci extensions. This is called the golden ratio. I have it in gold here. You can see that it's the 1.618 level. This is the golden ratio. This is a ratio where most traders take profit. Aha, czyli to nie ma nic wspólnego z tą 200 Moving Average. Ten level, pamiętajcie, że ja nie jestem technicznym analitykiem, tylko tłumaczę wam. Czyli 1.61 to jest Gold Ratio na Fibonacci Line. I najczęściej to jest level, na którym wszyscy traderzy biorą swoje zyski. And let's take another look at the Fibonacci levels from here to here to see where if they match up. That'd be interesting. Let's go right And down that's there and see if for everyone who cannot that read would it. have been It's nice. I on teraz właśnie patrzy, czy jak zarysuje jeszcze raz inaczej Fibonacci, o czym mówił wcześniej, że fajnie sobie zarysować różne Fibonacci, czy tu mu się położy ten 1.618 to Golden Ratio z tamtym Golden Ratio. It's 4,897. So you say that there is a probability of Bitcoin to break 4,897 US dollar? Exactly. On tutaj mówi, czy zapytuje się oczywiście Da Vinciego, czy jest możliwość, że Bitcoin uderzy właśnie w to Golden Ratio $4,897. On mówi exactly, czyli racja. It could come up Dokładnie. to this level right here to basically retest this level and retest the 200 moving average. What I find Po to, żeby zrobić retest na Golden Ratio i 200 Moving Average. interesting is that at the 50% level, which is not a Fibonacci level, but what traders tend to do is, okay, you know what, I'll take profits at 50%. No i tutaj jak zarysował tego drugiego Fibonacci, to niektórzy traderzy już będą brali na 50%, 0,5, gdzie tu się zarysuje troszeczkę niżej. If this thing retraces 50%, I'll take profits. This is a nice profit-taking area. The 50% level. Czyli widzę, że tutaj jest pomiędzy 4700 chyba $2, a 4897 to jest profit do wzięcia. And look at that, here is the 1.618 level, which is at close to 4,900. So between there, if you've picked up some Bitcoin at the bottom here, it would be okay to sell your Bitcoins right up here in the. Czyli jeżeli byśmy wzięli i poczekali na market do tego momentu, jeżeli ten Bitcoin spadnie i sprzedali właśnie w tych okolicach, In the 4,900, anywhere from the 4,800 to 4,900 level, and get out, take profits, and be happy with your gains, because you know what, the odds, the probabilities are, even though it might go up to as high as 5,400, no 5,300 right here. nawet tutaj może zaznaczyć, że idzie do 5400 niecałych dolarów, ale prawdopodobieństwo dojścia do takiego jest bardzo małe, dlatego już tutaj bierzemy nasz zysk. Level.
Yeah, I mean, I do have trading view. I just love Coinigy, and if we want the next video, we could do trading view, and then we have volume profile. On tutaj właśnie mówi, że lubi używać Coinigy zamiast TradingView, ale na przykład na TradingView ma volume profile, czyli wolumen, który właśnie on tutaj poprosił, czy można go też dodać. On TradingView, and I can show you how that works. Volume profile, I'm very well versed in volume profile. I just need to remind myself exactly how to set it up properly, because if you don't set it up properly, it doesn't come. Z wolumenem jest problem, że jeżeli nie ustawisz dobrze na swoim wykresie, no to wtedy no, nie za bardzo to działa. All right, but yeah, let's continue. Let's see here. So what we could see here, if we're looking at this chart, we could see that the market could even come up to here, and look at this. At this level, there's a lot of resistance. There's like traffic area here. I mówi o tym, że market nawet może podejść pod tą cenę 5300, chyba 5326, nie wiem dokładnie, nie widzę, ale około tej okolicy. I wtedy widzimy, że mamy tutaj bardzo dużo resistance na tym poziomie. You can see that the market could even get as high as 5300 and then just roll over and die, because there's a lot of people just going, oh my god, I bought up here, I want to get out, and this is probably a good place for them to just like, okay, I'm going to hit the sell button and get out of this thing, right? So you could see that this could be a good resistance level where people will sell and get out, and then the market comes tanking back down. Hopefully it doesn't tank below 3100, and then it carves up a Wing pattern on the weeklies. Then we could say, oh my gosh, we're off to the races. We're not going to see $2,000. No i on tutaj się zastanawia nad tą ceną Bitcoina, że ma nadzieję, że nie pójdzie poniżej 3100. Wiemy, że to już jest 3400 około dolarów, jeżeli chodzi o naszą 200 Weekly Moving Average, która tutaj utrzymuje naszą cenę Bitcoina właśnie na tej poduszce od 2014 roku. No i widzimy, że też ma nadzieję, że dojdzie tutaj do tych 5300, ale najlepiej profit brać przy 1,618, 0,5 na tej dłuższej z boku, czyli mamy 4825, a 4897 około tych okolic. I wtedy ma nadzieję, że no w tych okolicach $2000 czy 1000 się nie pojawimy, jeżeli już tutaj wystrzelimy troszeczkę wyżej. When we see the 2000. No, I mean if Bitcoin does not come down, does yes. not break the 3100, we're not going to see the $2000 Yes. level. Jeżeli Bitcoin nie przebije, zdaniem Da Vinciego, $3100, no to po prostu nie spadniemy niżej i nigdy nie zobaczymy $1000 za Bitcoin. Jeżeli oczywiście tu jest wprowadzone. That would be amazing, be but awesome. that would be awesome for everyone who is a reasonable investor, speculator, or trader. But a lot of people, we can see that in the comments, are saying we want Bitcoin to go lower, we want Bitcoin to go lower, and everyone is waiting on the sideline. We already told you, if you are waiting with your whole money on the sideline, you will miss out when the moonshot comes. Let us tell you something. Bitcoin was at 19 or 20,000. It went down to 3,800 now. And you are actually really saying, I want to wait until it's at 2,800 when it already came down from 20,000 to 3,800. Be happy that you were on the sideline and take advantage of that, even though only with your half of your Bitcoin crypto capital or 25% or something. But make sure, and this is no financial advice, but make sure that you have some kind of stake in the game for the case that the prices will go higher from that point of time. Co on tutaj mówi? To jest to, co mówiliśmy ostatnio na wróżeniu z fusów, na Dzień Dobry Krypto tak samo, że jeżeli wszedłbyś dzisiaj do sklepu, ja troszeczkę inaczej powiem, jeżeli wszedłbyś dzisiaj do sklepu, zauważył telewizor, który bardzo chcesz, w 85% przecenie, teraz, i wiedział, że może jeszcze spadnie, ale może nie, ale bardzo byś chciał ten telewizor, to czy byś nie postawił chociaż 50, 10, 20% swojej całej a nawet byś tutaj kupił od razu całego, ale oczywiście my tutaj mówimy o uśrednianiu ceny. Dollar cost average, czyli jeżeli
nie masz w tym momencie przynajmniej 20% swoich zamierzonych bitcoinów, które chcesz tutaj kupić, czy 40% i nie uśredniłeś ceny, to nie zdziw się, on tutaj dobrze to mówi, jak market odejdzie i wtedy będzie, ojej, nic nie kupiłem. To jest wina Da Vinciego. To już ja dodałem. Maybe I will just make a very quick conclusion. You said that there is a probability for Bitcoin to go to that golden ratio to the 161.8, which is exactly like $4,897. And you said even though it can go higher, there is the best risk return ratio if the price goes there would be to take profits at that price level because there's a high probability of people selling off in this red area you painted in right there. So I think, Exactly. yeah, that's maybe the good conclusion for Bitcoin. Even though you said in this weekly area, in this week, there are not very profitable trades for Bitcoin, but that's actually the probabilities for Bitcoin in the time afterwards that we go to 4,800. Is that correct? On tutaj podsumował, że najlepiej koło Fibonacci line tutaj przy tym wyniku tej czerwonej zaznaczonej strefy wejścia to jest 5316 przepraszam, zejścia ceny, czyli sprzedania ceny przy tej czerwonej, to jest tutaj może nawet Bitcoin zejść, odbić się w dół jeszcze raz i ma nadzieję, że nie przebije $3100. Może przebić oczywiście. Czy to jest prawda? That's correct. That's Yeah. correct. So this week Cool. is not a good week. Aha, jeszcze powiedział, że ten tydzień to nie jest za dobry tydzień do tradowania, także uważajcie. Probably in the next month we're gonna Yeah. we're in the new month we're gonna see some action. I czasowo mówi nam nie nawet w przyszłym tygodniu, tylko w przyszłym miesiącu będziemy wiedzieć troszeczkę więcej o tej akcji. Będzie się tutaj więcej działo w marcu. So Bitcoin actually this week might be a boring week, but you said 4,900 very possible, best risk return ratio in taking profits in that level because above we might see a sell zone right here in the red space. But now, guys, for what a lot of you guys have been waiting for, we have very, very interesting altcoin TA actually. Okej, ja tutaj zakończę na tej części pierwszej, żeby już jak najszybciej wydać ten film i żebyście go mieli do oglądnięcia. A w międzyczasie będę robił już drugą część, bo już mamy 32 minuty. Niektórzy będą zainteresowani tylko Bitcoinem, czyli fajnie, mamy oddzielną audycję i niektórzy, którzy czekają teraz, to będziemy robić analizę Icon, VeChain i Electronium. I która z nich pójdzie? To the moon, czyli do Księżyca. Także zobaczymy to w kolejnej audycji przewidywania Da Vinci. Pamiętajcie, że ta audycja jest, tak jak jeden tutaj z naszych komentarzy mówił, tylko po to, żeby zasięgi mieć większe. Także pozdrawiamy tę osobę gorąco i mam nadzieję, że pomocna jest Wam ta audycja w języku polskim, bo jeżeli ktoś umie angielski, zapraszam naprawdę po angielsku, bo nie chcemy tutaj widowni odbierać takiej dobrej ekipie, jakiej tutaj jest Da Vinci i Krypto, czyli nasz polskiego pochodzenia youtuber. Także widzimy się już wkrótce. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.